Witam Państwa serdecznie. Zapraszam do wspólnego tworzenia pierwszego projektu łazienki. Po uruchomieniu programu pojawi nam się okno wyboru projektu. W tym oknie odnajdujemy ikonkę Nowy projekt i klikamy lewym przyciskiem myszy. Pojawi się okno Dane nowego projektu, w którym musimy na pewno wpisać nazwę projektu. U nas to będzie Mój pierwszy projekt łazienka, jak również nazwisko projektanta. Możemy to zmienić, zmodyfikować, usunąć. Jeżeli mamy już gotowe dane wpisane, klikamy na przycisk Nowy. Program przekieruje nas do środowiska 2D oraz do kreatora ścian. W kreatorze ścian do wyboru mamy 4 różne rodzaje pomieszczenia, wśród których wybierając możemy modyfikować wymiary pomieszczenia poszczególnych ścian, wysokość oraz grubość. My akurat dzisiaj nie będziemy korzystać z kreatora ścian. Ściany wyrysujemy za pomocą ścieżki. Na pasku narzędzi odnajdziemy ikonkę ścieżki, klikamy lewym przyciskiem myszy i w dowolnym miejscu, klikając lewym przyciskiem myszy, zaczynamy rysować obrys naszych ścian. Pierwsza ściana będzie miała 2320 mm. Potwierdzimy nasz wymiar klawiszem Enter. Następnie będziemy kierować myszką w dół i wpiszemy 1165 mm. Enter. Następnie kierujemy w prawo 460 mm. W dół będzie 2400 Enter. W lewą stronę 3780 mm Enter. Po raz kolejny, żeby ściana była równa, wpiszemy 2400 Enter, 1000 mm i za pomocą klawiszy Z Enter zamykamy nasz obrys. Pamiętajmy, żeby ściany rysować zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Mając już wyrysowany obrys ścian, odnajdujemy w pasku narzędzi ikonkę ściany. Zaznaczamy grubość. Grubość u nas zmieni się na 240. Wysokość zwiększymy do 2800 mm. Resztę zostawiamy bez zmian i zaznaczamy przycisk Wskaż lewym przyciskiem myszy. Odnajdujemy dopiero co wyrysowaną ścieżkę, klikamy na nią lewym przyciskiem myszy i ściany wyrysowały nam się automatycznie. Jeżeli chodzi o zaplanowanie pomieszczenia, w tym miejscu znajdzie się wanna wolno stojąca, w ścianie będzie wstawione okno, z tej strony będą szafki pod umywalkę oraz umywalka, tutaj będą drzwi, z lewej strony natomiast będzie prysznic ze ścianką działową oraz zabudowa WC. W tym celu wyrysujemy ściankę działową na ścianie z lewej strony, więc w tym celu skorzystamy z linii, żeby wyrysować linię pomocniczą. Klikamy w narożniku lewym przyciskiem myszy, punkt końcowy został odnaleziony i kierujemy myszką w dół. Ponieważ będę chciała, żeby ścianka zaczynała się na 1100 mm od tej ściany, więc wyrysowuję odcinek 1100 mm. Potwierdzam klawiszem Enter. Escape wychodzą z funkcji. Następnie ponownie korzystam ze ścieżki, klikam lewym przyciskiem myszy, zaznaczam końcowy punkt dopiero co wyrysowanej linii, zaznaczam lewym przyciskiem myszy i za pomocą przyciągania do punktu prostopadłość kieruję w lewą stronę i dociągam do ściany z lewej strony. Klikam lewym przyciskiem myszy, prawym kończę rysowanie. Mam wyrysowany szkic naszej ścianki działowej. Ponownie wchodzę w moduł ścian. Wybieram Rysuj jako ścianę działową. Grubość zmieniamy na 120 mm. Wysokość zostawiamy bez zmian. Klikamy Wskaż i zaznaczamy dopiero co wyrysowaną ścieżkę lewym przyciskiem myszy. Ściana działowa została wyrysowana. Zaznaczamy naszą linię pomocniczą lewym przyciskiem myszy i za pomocą klawisza Delete usuwamy. Kolejnym krokiem będzie wyrysowanie sufitu podwieszonego z prawej strony. W tym celu skorzystamy z narzędzia prostokąt, przybliżymy projekt, klikamy lewym przyciskiem myszy w narożniku i kierujemy myszką w dół w lewą stronę. Wpisujemy wymiar. Wymiar, który się podświetla, jest do zmiany.
Zamiast 805 mm wpisujemy 250. Tabulatorem przechodzimy do drugiego wymiaru i wpisujemy długość naszej ściany, czyli 2400. Wszystko potwierdzamy klawiszem Enter. Następnie wchodzimy w elementy dowolne, zaznaczamy albo na samym brzegu, albo w środku naszego obrysu lewym przyciskiem myszy i wybieramy podest. Poziom zmieniamy na 2600, natomiast wysokość zwiększamy do 200 mm. W warstwie zmieniamy nazwę i wpisujemy sufit podwieszany. Zostawiamy zaznaczoną opcję płytek i rysujemy. Sufit podwieszany mamy gotowy. Jeżeli chodzi o poruszanie się po projekcie, scrollem oddalamy lub przybliżamy nasz projekt. Wciśniętym scrollem możemy przesuwać widok prawo, lewo, góra, dół. Natomiast wciśniętym shiftem oraz scrollem możemy obracać pomieszczenie pod dowolnym kątem. Oprócz tego mamy widoki. Widok góra, przód, prawa strona, lewa strona, tył oraz widoki aksonometryczne. Są to również 4 widoki, dzięki którym mamy inny pogląd na nasze pomieszczenie oraz niejednokrotnie są bardziej korzystne w czasie projektowania niż na przykład rzut z góry. Wracając do wybranego widoku aksonometrycznego, zobaczymy, że mamy 3 osie. Posiadamy oś Y, oś X oraz oś Z, które są niezbędne przy poruszaniu się w naszym projekcie. Przejdziemy do widoku z góry i wstawimy do naszego pomieszczenia okno oraz drzwi. W tym celu wejdziemy w moduł drzwi i okien i wybierzemy na początku drzwi. Wejdziemy w drzwi wewnętrzne, przylgowe i wybierzemy rodzaj. Będzie to u nas to skrzydło, rozwiniemy je i wybierzemy drzwi pełne przylgowe o numerze 69. Jeżeli chodzi o szerokość i wysokość, zostawiamy bez zmian, wskazujemy miejsce, w którym będzie wstawione, zaznaczamy ścianę, klikamy lewym przyciskiem myszy. Wejdziemy w zakładkę ościeżnicę i wybierzemy ościeżnicę z opaską zaobloną 80 mm. Przejdziemy kolejno w zakładkę klamki i wybierzemy klamkę, która będzie pasować do naszych drzwi. Będzie to klamka 38, wybierzemy z blokadą do łazienki. Jak widzimy, ponieważ drzwi będą się otwierać na zewnątrz, przybliżając scrollem, widzimy, że blokada nie pojawiła nam się ze strony zewnętrznej. Zaznaczamy odwróć klamkę i jak teraz widać, wszystko jest już na miejscu. Oddalimy nasze drzwi, przesuniemy prawym przyciskiem myszy góra, dół, prawo, lewo i zmienimy odległość A, która będzie wynosić 1150 mm. Klawiszem Enter potwierdzimy nasz wybór. Oprócz tego zmienimy jeszcze lewe na prawe i drzwi mamy już gotowe, więc w prawym dolnym narożniku klikamy na przycisk Wstaw. Drzwi mamy już wstawione. Prawym przyciskiem myszy wracamy do naszego modułu, gdyż prawym przyciskiem myszy, pamiętamy, wracamy do ostatnio użytej funkcji. Wchodzimy w zakładkę okna, wybierzemy okna nietypowe dwuskrzydłowe. Okno, które nas interesuje, to będzie nietypowe dwuskrzydłowe numer 6. Zaznaczamy je i wskazujemy miejsce w ścianie. Będzie to nasza górna ściana. Wysokość okna zmienimy na 1800 mm, szerokość natomiast na 1470. Klawiszem Enter potwierdzam wymiary, oddalę scrollem widok, lewym przyciskiem myszy obrócę moje okno pod każdym kątem. Zmodyfikujemy również położenie na ścianie. Jeżeli chodzi o odległość A, będzie ona taka sama jak odległość B, czyli 425 mm. Klawisz Enter, głębokość zmienimy na 170 Enter oraz poziom wstawienia na 800 mm Enter. Okno mamy już gotowe, wszystko potwierdzamy przyciskiem Wstaw. Okno mamy wstawione, więc możemy teraz wejść do wizualizacji i zobaczyć, jak prezentuje się nasze pomieszczenie. Wchodząc do wizualizacji, pojawi nam się widok środowiska 3D, w którym możemy obracać się na przykład za pomocą lewego przycisku myszy,
który pomoże nam się obracać pod dowolnym kątem w dowolnym kierunku naszego pomieszczenia. Prawy przycisk myszy przesunie nam nasz projekt prawo, lewo, góra, dół, natomiast scrollem możemy, tak jak w środowisku 2D, oddalać lub zbliżać nasze pomieszczenie. Zobaczymy, jak się prezentują nasze drzwi. Prawy przycisk myszy przesuwam w lewo, lewym przyciskiem myszy przesunę do okna i zobaczę, jak wygląda sufit podwieszany. Możemy już przystąpić do wyposażenia naszego pomieszczenia. Będziemy to robić z poziomu środowiska 3D. W tym celu w górnym lewym narożniku odnajdziemy elementy wnętrzarskie, klikniemy na ikonkę lewym przyciskiem myszy i przejdziemy do baz. Zaznaczymy bazy. Jak widać, pojawiają nam się już obiekty 3D. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie, możemy wyszukiwać za pomocą producent typ, producent zestaw, typ standardowy oraz ulubione. My akurat zastawimy producent typ i wybierzemy firmę szafek pod umywalki. Zaznaczymy szafki pod umywalkę. Możemy rozwinąć, przyciągnąć w górę lewym przyciskiem myszy podgląd naszych szafek, żeby łatwiej wybrać. Przejdziemy na dół scrollem i wybierzemy szafkę, która nas interesuje. U nas to będzie szafka o szerokości 80 cm. Najeżdżając na nią, widzimy na górze nazwę obiektu, kod producenta, pełny opis oraz wymiary. Z prawej strony widzimy okno, w którym znajduje się układ współrzędnych, tryb przesuwania oraz transformacja. Tryb przesuwania zmienimy na ścianę. Klikamy na szafkę lewym przyciskiem myszy i przeciągamy ją do naszego środowiska. Ustawiamy przy ścianie, puszczamy lewy przycisk myszy i pierwsza szafka została wstawiona. Escape, wyjdziemy z funkcji. Obniżymy trochę nasze okienko. Scrollem przejdziemy do naszej szafki ponownie. Po raz kolejny lewym przyciskiem myszy przenosimy szafkę i dostawiamy do ostatniej. Trzecia szafka i zabudowę szafek łazienkowych mamy już gotową. Escape, wychodzimy z funkcji, a następnie wyjdziemy z wizualizacji, żeby przygotować blat, który posłuży nam do zamontowania umywalki podblatowej. W tym celu po raz kolejny skorzystamy z prostokąta, klikamy lewym przyciskiem myszy, scrollem przybliżymy nasz projekt, odznaczymy punkty przeciągania jako do punktu środkowego oraz punktu prostopadłego, przeciąganie do punktu przecięcia. Zostawimy przeciąganie do punktu końcowego i zaznaczamy narożnik przy pierwszej szafce umywalkowej. Myszką kierujemy w dół, scrollem pomagamy przesunąć projekt, oddalimy delikatnie, po raz kolejny wciśniętym scrollem przesuniemy projekt i odnajdziemy przeciwległy narożnik. Zaznaczamy po raz kolejny lewym przyciskiem myszy i prostokąt mamy wyrysowany. Wejdziemy ponownie w elementy dowolne, zaznaczymy dopiero co wyrysowany prostokąt lewym przyciskiem myszy i wybieramy również podest. Zmienimy poziom. Poziom to będzie 788 mm, gdyż wysokość szafek umywalkowych ma właśnie taką wysokość. Wysokość samego blatu będzie to 20 mm. W warstwie zmienimy nazwę na blat. Opcję płytek zostawiamy, gdyż będzie ona bardzo przydatna i rysujemy. Wchodzimy ponownie w wizualizację i widzimy, że blat został już wyrysowany. Kolejnym krokiem będzie wybór umywalki. Tym razem zaznaczymy markę, która nas interesuje i w Wyszukaj w wynikach wpiszemy nazwę umywalki. Będzie to Savoy. Jak widzimy, pojawiły nam się 4 umywalki. Nas interesuje właśnie ta. Z prawej strony w opcjach przesuwania zmienimy odsunięcie od ściany o 25 mm. Zaznaczamy po raz kolejny lewym przyciskiem myszy naszą umywalkę, klikamy i przenosimy ją do projektu. Puszczamy lewy przycisk myszy, Escape, wychodzimy z funkcji i wstępnie umywalkę na blacie mamy wstawioną. Żeby przesunąć umywalkę w planowane miejsce, zaznaczymy ją 2 razy lewym przyciskiem myszy, przejdziemy do zakładki Pozycja i w osi Z, czyli w osi naszej wysokości, wpiszemy 808 mm, potwierdzimy klawiszem Enter.
gdyż 788 mm wysokości naszej szafki oraz 20 mm blatu daje nam 808 mm wysokości. Escape, wychodzimy z funkcji. Jak widzimy, umywalka wstawiła nam się w blacie, ale nie widać jej wnętrza. Ponieważ mamy zaznaczone właśnie płytki, możemy wyciąć tę dziurę w środku. W tym celu przejdziemy do właściwości materiału, zaznaczymy umywalką 2 razy lewym przyciskiem myszy, następnie 2 razy lewym przyciskiem myszy zaznaczymy blat, rozwiniemy menu za pomocą prawego przycisku myszy i wybierzemy wytnij otwór. Pierwsza część naszego blatu, czyli górna krawędź, została już wycięta. Po raz kolejny zaznaczymy dwuklikiem lewym przyciskiem myszy blat. Po raz kolejny rozwiniemy menu i ponownie wybierzemy wytnij otwór. Druga część, ta dolna blatu, również została wycięta. Umywalkę mamy już widoczną, więc możemy już przystąpić do dalszych prac. Przejdziemy ponownie do właściwości obiektu i wybierzemy baterię umywalkową. Wybierzemy firmę, która nas interesuje i tak jak ostatnio w wyszukiwarce wpiszemy nazwę naszej baterii. Będzie to Temisto. Pojawia nam się wybór tej serii, która nas interesuje. My akurat wybierzemy tę. Zmieniamy odsunięcie od ściany o 0 mm i przesuwamy ją do naszego blatu. Stawiamy przy ścianie i teraz, jeżeli chodzi o obrót, możemy obrócić ją do naszej umywalki. Więc klikamy na koło i obracamy ją pod odpowiednim kątem. Możemy również przybliżyć bliżej umywalki, więc zaznaczając kółko w środku, lewym przyciskiem myszy przesuwamy bliżej naszej umywalki. Jeszcze raz obrócimy w stronę umywalki, potwierdzamy lewym przyciskiem myszy i Escape, wychodzimy z funkcji. Bateria została wstawiona. Będąc już przy zabudowie umywalkowej, wstawimy również na ścianę lustra. Przejdziemy do lewej strony bazy, zaznaczymy wszystkie bazy lewym przyciskiem myszy i w wyszukiwarce wpiszemy Allegra. Jest to nasze lustro, które znajdzie się na ścianie. Zostawiamy tryb przesuwania ściana, zaznaczamy lustro i przesuwamy nad umywalkę. Ustawiamy na środku ściany, a następnie przesuwamy w górę według uznania. W górę, czyli niebieską strzałką, jest to nasza oś Z. Klikamy lewym przyciskiem myszy i przesuwamy odpowiednio w stronę sufitu. Klikamy po raz kolejny lewym przyciskiem myszy, potwierdzając nasze przesunięcie i Escape, wychodzimy z funkcji. Teraz przejdziemy do ściany z prysznicem oraz zabudową WC i wstawimy tutaj baterię prysznicową, odpływ liniowy oraz drzwi wnękowe prysznicowe. W wyszukiwarce wpiszemy kaskada i pojawi nam się wybór zestawów prysznicowych. Nas interesuje kaskada mosiąc komplet patynkowy. Zostawiamy opcję przesuwania bez zmian. Tryb przesuwania zostawiamy jako ścianę. Zaznaczamy i przesuwamy na ścianę, która nas interesuje. Akceptujemy nasz wybór. Escape, wychodzimy z funkcji i baterię prysznicową mamy wstawioną. Następnie wstawimy odpływ liniowy, który nazywa się Steel 85. Odsunięcie od ściany zrobimy 50 mm oraz zaznaczymy domyślny poziom wstawienia. Zaznaczamy więc nasz odpływ liniowy i przenosimy do naszego pomieszczenia. Klikamy lewym przyciskiem myszy Escape, wychodzimy z funkcji. Jeżeli chodzi o wnękę prysznicową, zostały nam tylko do wstawienia drzwi prysznicowe. Zejdziemy więc do firmy, która nas interesuje, na przykład takiej, i w wyszukiwarce wpiszemy nazwę drzwi. Będzie to CA31CD. W opcjach przesuwania odznaczamy odsunięcie od ściany 50 mm, zmieniamy na 0 mm, tak jak było wcześniej. Zostawiamy domyślny poziom wstawienia, wybieramy drzwi o szerokości 1100 mm i przenosimy do naszego projektu. Wstawiamy przy samej ścianie, a następnie przesuwamy za pomocą zielonej osi. Klikając na zieloną strzałkę, ciągniemy nasze drzwi do przodu. Potwierdzamy lewym przyciskiem myszy Escape, wychodzimy z funkcji.
Drzwi prysznicowe mamy wstawione. Teraz chwilowo przerwiemy nasze wyposażenie wnętrza i przejdziemy do zakładki płytki. Jak widać poniżej, w module do wyboru mamy bazy producentów oraz wybrane kolekcje. My odszukamy odpowiednie dla nas płytki, zaznaczymy i jak widzimy pojawiły nam się kolekcje. Pierwsza kolekcja, która nas interesuje, jest to kolor i motyw, więc rozwiniemy tę kolekcję i wybierzemy Love You Navy. Zaznaczymy lewym przyciskiem myszy i jak widać pojawiły nam się płytki podłogowe. Zaznaczając ścienne zobaczymy, że jest ich więcej. Możemy również zobaczyć, co mamy w dekoracjach. Są to listwy, więc jeżeli zajdzie potrzeba, możemy użyć ich w projekcie. Kolejna zakładka to dekoracja, układy. Układy akurat mamy tutaj 3, fugi. Jeżeli chodzi o fugi, możemy zmienić szerokość fug, jak również zaznaczyć zmień fugi w całym projekcie. Wtedy fuga w jednym kolorze pojawi się na wszystkich płytkach. Póki nie zaznaczymy żadnej fugi, w zestawieniu fugi się nie pojawią. Pierwsze użycie fugi na płytkach poskutkuje przeniesieniem do zestawienia fugi i kleje. Płytki możemy również edytować. W zakładce edycja mamy różne możliwości, jak również została nam jeszcze dokumentacja, z której w razie potrzeby również możemy skorzystać. Wrócimy do zakładki płytki, zaznaczymy płytki ścienne i przeniesiemy płytki w kolorze granatowym na pierwszą ścianę. Jak widać zaznaczył nam się obszar w kolorze różowym. Przerzucamy tę płytkę na ścianę, zaznaczamy ją, prawy przycisk myszy i wybieramy Przesuń obszar. Wybieramy miejsce na fudze, które chcemy przesunąć do narożnika, klikamy lewym przyciskiem myszy i ciągniemy płytki w górę, kończąc lewym przyciskiem myszy. Escape wychodzimy z funkcji. Jeżeli chodzi o przesuwanie płytek, bardzo ważną rolę grają punkty charakterystyczne. Mamy akurat zaznaczone narożniki płytek, środek oraz 4 punkty charakterystyczne. Jeżeli zaznaczymy taką płytkę, widzimy, że mamy faktycznie środek, narożniki oraz 4 punkty charakterystyczne z każdej ze stron płytki. Escape wyjdziemy z funkcji, ponownie wrócimy do płytek i tę samą płytkę przeniesiemy na ścianę z oknem. Zaznaczymy po raz kolejny prawy przycisk myszy Przesuń obszar, chwytamy fugę i przenosimy do narożnika. Escape wychodzimy z funkcji. Płytki akurat na tych 2 ścianach mamy położone, położymy je również do wnęki prysznicowej. Wrócimy więc do płytek, wybierzemy białą płytkę tym razem i przeniesiemy na 3 ściany. Jak widać, fuga jest bardzo jasna, a właściwie jej nie ma, więc jeżeli chodzi o płytki granatowe, podział ich jest bardzo widoczny, natomiast w białych nie widzimy nic, więc wejdziemy w fugi i taką na przykład ciemną, którąkolwiek fugę przeniesiemy na białe płytki, żeby widzieć ich podział. Później fugę oczywiście zmienimy docelowo, ale na razie, żeby było nam łatwiej, będziemy używać ciemnej fugi. Teraz możemy takie płytki zaznaczyć. Dwuklikiem lewym przyciskiem myszy, prawy przycisk Przesuń obszar. To samo zrobimy tutaj z tej strony, jak również z drugiej. Skorzystamy jeszcze z białych płytek i przeniesiemy je na kolejne ściany. Będzie to nasza ścianka. Zaznaczamy po raz kolejny i przesuwamy obszar. Escape wychodzimy z funkcji. Białe płytki będą jeszcze się znajdować na ścianie z drzwiami, więc jeszcze przeniesiemy na tę ścianę i przesuwamy do narożnika. Escape wychodzimy z funkcji. Wchodząc w zestawienie, możemy zobaczyć, że pojawiły nam się płytki, które położyliśmy na ścianie. Farby akurat nie ma, ponieważ farby nie używaliśmy, oraz w fugach i klejach pojawiła nam się ciemna fuga oraz ilość kleju, która będzie potrzebna do położenia naszych płytek. Przejdziemy do płytek
obrócimy pomieszczenie w tę stronę i będę chciała w tym miejscu zrobić podest pod naszą wannę wolnostojącą. W tym celu zbliżę narożnik naszych płytek przy samej podłodze, przejdę do elementów wnętrzarskich i skorzystam z miarki. Klikając lewym przyciskiem myszy na miarkę, mogę zmierzyć, jaką wysokość będzie miała płytka do pierwszej fugi. Więc zaznaczam fugę w tym miejscu, klikam lewym przyciskiem myszy, ciągnę miarkę w dół do podłogi i jak widać mam 126 mm. Więc wychodzę z wizualizacji, oddalam nasz widok, przesuwam, żeby było mi wygodniej i sięgam po prostokąt. Klikam lewym przyciskiem myszy i zaczynam rysować od lewego górnego narożnika. Lewy przycisk myszy rozciągam prostokąt do przeciwległego narożnika i kończę rysować lewym przyciskiem myszy. Escape wychodzę z funkcji. Po raz kolejny skorzystam z elementów dowolnych, więc zaznaczam je lewym przyciskiem myszy. Mogę kliknąć w środek obszaru. Wybieram podest, poziom 0, czyli nasza podłoga, natomiast wysokość 126 mm. W warstwie wpisuję podłoga i oczywiście zostawiam zaznaczone opcje płytek. Rysuję. Wchodzimy ponownie do wizualizacji. Widzimy, że podest nam się ładnie wyrysował. Więc teraz możemy skończyć układanie naszych płytek w całym pomieszczeniu. W tym celu ponownie wrócimy do modułu płytek. Wejdziemy w płytki podłogowe oraz układy. Wybierzemy układ na przykład drugi i przeniesiemy na nasz podest. Również przeniesiemy na stopień. Zaznaczymy płytki na podeście 2 razy lewym przyciskiem myszy i obrócimy je o 90 stopni. Escape, wyjdziemy z funkcji. Wrócimy do układu i przeniesiemy na resztę podłogi. OK. Również zaznaczymy i obrócimy o 90 stopni. Prawym przyciskiem myszy zaznaczymy przesuń obszar, zaznaczymy fugę w miejscu, które nas interesuje i połączymy ładnie z fugą na podeście. Escape, wyjdziemy z funkcji. Możemy zaznaczyć takie płytki i wybrać płytki losowo. Wtedy będą bardziej wymieszane. Tak samo zrobimy na podeście, płytki losowo. Escape, wyjdziemy z funkcji. Jeżeli chodzi o podest, na samym dole podestu chciałabym umieścić oświetlenie LED. W tym celu wejdę w płytki. W rozmieszczeniu płytek wybiorę w pasach. Odsunięcie zostawiam 0, rzędy również 1, natomiast wysokość pasa zmienię na 10 mm, gdyż będzie to oświetlenie LEDowe. Zaznaczę wybraną płytkę, może to być nawet ta, którą wstawialiśmy i przesuwam na podest. Puszczam lewym przyciskiem myszy i jak widać płytkę mam przeniesioną. Następnie wejdę w materiały standardowe oraz emisję. Wybiorę emisję LED i na przykład takie białe oświetlenie przeniosę na naszą płytkę. Zaznaczę ją celowo, żeby zobaczyć, jak wygląda podświetlenie. Emisja jest na poziomie 31%, natomiast podświetlenie na poziomie 100%. Escape, wyjdę z funkcji. Oświetlenie LED mamy już zrobione. Ponownie przejdziemy do modułu płytek i skończymy układanie płytek w całym pomieszczeniu. Wejdziemy w płytki ścienne, zaznaczymy na całym obszarze i przeniesiemy płytkę na ścianę z lustrem. Potwierdzamy przyciskiem OK. Jak widać, płytki nam się przeniosły. Możemy skorzystać z jasnej fugi, żeby było widać ładnie podział naszych płytek w kolorze ciemnym. Zaznaczymy prawy przycisk myszy, przesuń 2 punkty i dzięki punktom charakterystycznym zaznaczymy i przeniesiemy płytki do narożnika. Escape, wyjdziemy z funkcji. Jeżeli chodzi o komin, który znajduje się przy oknie, wybierzemy Patchwork, Lovely Patchwork, w płytki wejdziemy i wybierzemy na przykład taki. Zaznaczamy i przenosimy na ścianę. Fugi zmienimy na ciemne, żeby łatwiej nam było widzieć podział płytek. Zaznaczymy z jednej strony, przesuń obszar i wyrównamy do narożnika. To samo zrobimy z drugiej strony.
Escape, wychodzimy z funkcji. Taki sam patchwork przeniesiemy na tę ścianę, gdzie będzie zabudowa WC. Wrócimy do płytek i przeniesiemy tutaj. Zaznaczamy, przesuń obszar i przesuwamy równo do narożnika. Escape, wychodzimy z funkcji. Na tej ścianie zabudowę WC zrobimy za pomocą występu. W tym celu możemy zaznaczyć, tak jak poprzednio, nasz obszar 2 razy lewym przyciskiem myszy, wyjdę Escape, albo wskaż obszar i zaznaczamy nasz obszar przy zabudowie WC. Następnie skorzystamy z prostokąta. Taki prostokąt wyrysujemy tak, jak oczywiście potrzebujemy na naszych płytkach. Będzie u nas on miał wysokość 1304 mm oraz szerokość 1180. Potwierdzamy nasz wybór lewym przyciskiem myszy. Prawym przyciskiem myszy rozwijamy menu i wybieramy wnęka występ. Wpisujemy 200 mm. Zostawiamy płytki, gdyż oczywiście, jeżeli jest potrzeba, możemy zmienić na kolor. Potwierdzamy wybór i jak widać utworzył nam się występ. Zaznaczymy na górze płytki, przesuniemy obszar i wyrównamy fugi. Escape, wyjdziemy z funkcji. Tworząc taki występ, pamiętajmy o tym, że płytki również zaznaczają nam się na każdej krawędzi. Z lewej strony, z prawej strony oraz na dole od strony podłogi. Żeby te płytki, które w rzeczywistości nie będą nam potrzebne, nie wliczyły nam się w zestawienie płytek, to zaznaczymy je, prawy przycisk myszy i usuniemy płytki z obszaru. Usuń. To samo zrobimy z prawej strony. Wyłączymy widoczność ściany i elementów prysznicowych za pomocą ukryj element, drzwi prysznicowe oraz ściana. Escape, wyjdę z funkcji, zaznaczę płytki i również usunę płytki z obszaru. Usuwam. To samo zrobię z podłogą. Ukryj element, ukryję podłogę. Escape, zaznaczę płytki, prawy przycisk myszy i usuwam płytki z obszaru. Escape, wychodzę z funkcji, przybliżę widok, pokażę ukryte elementy i mamy już naszą zabudowę gotową. Za pomocą wskazania obszaru możemy również zrobić wnękę, na przykład na kosmetyki. Więc wskazujemy ponownie obszar, będzie to ta ściana. Ponownie skorzystamy z prostokąta i wyrysujemy prostokąt, w którym umieścimy środki higieny. Więc klikam lewym przyciskiem myszy, rozciągam prostokąt do odpowiedniego miejsca, klikam lewym przyciskiem myszy, prawym wybieram wnęka występ i ponieważ będzie to wnęka, wpiszemy tym razem minus, ale 150. Potwierdzamy nasze zmiany, zbliżymy widok i widzimy, że mamy wnękę gotową. Mając już wszystkie płytki w pomieszczeniu, możemy zmienić kolor fug. Wejdziemy w zakładkę fugi. Księżycowy, biały 103 jako 1 przeniesiemy na jasne płytki, czyli na nasz patchwork oraz białe płytki. Ukryjemy chwilowo drzwi prysznicowe, żeby łatwiej było nam dojść do naszej wnęki. Przy okazji zaznaczymy naszą półkę i przesuniemy ją, wyrównując fugi. Na górze, jak widać, jest wszystko już równo, więc przeniesiemy te jasne fugi na naszą wnękę. Oddalimy widok, przejdziemy do naszego komina, przeniesiemy do tutaj patchworku z tej strony. Natomiast jeżeli chodzi o płytki granatowe oraz drewno podobne, zostawimy fugę ta, która była, natomiast przeniesiemy ją również na ścianę. Ściana z umywalką i fugi mamy poprawione. Jeżeli zbliżymy komin, to widzimy, że blat, który miał zaznaczoną opcję płytek, rozdzielił nam ścianę na dwie części. Więc jeżeli potrzebujemy położyć płytki tutaj pod blatem, ponownie wyjdziemy w nasze płytki, w patchwork i przeniesiemy je na komin pod blatem.
zaznaczymy przesuń obszar i przesuniemy fugę, dopasowując ją do poprzedniej. Wejdziemy to ponownie w fugi i przeniesiemy jasną fugę na nasz patchwork. Escape wyjdziemy z funkcji, płytki mamy gotowe. Przejdziemy do pokazania ukrytych elementów i teraz możemy już wstawić resztę naszego wyposażenia do naszej łazienki. Ponownie więc wrócimy do elementów wnętrzarskich. Ustawimy sobie nasz podest, żeby był dla nas wygodniejszy i będziemy tutaj ustawiać wannę z baterią. Wybierzemy firmę naszej wanny i w wyszukiwarce wpiszemy nazwę wanny. Będzie to Classica M. Wanna, która nas interesuje, to jest ta. Jeżeli chodzi o tryb przesuwania, wybieramy podłogę. Więc chwytamy wannę lewym przyciskiem myszy i przesuwamy na naszą podłogę, czyli nasz podest. Escape wychodzimy z funkcji. Została nam jeszcze bateria, więc ustawimy się mniej więcej w tym miejscu, żeby łatwiej nam było ustawić baterię wannową. Wejdziemy więc w wybraną przez nas firmę i wpiszemy nazwę baterii. Będzie to Retro 2. Jest to bateria wolno stojąca, zaznaczamy ją i przenosimy ją na podłogę. Ustawiamy na podłodze. Możemy obrócić nasz widok. Jeżeli widzimy, że bateria nie znajduje się na środku, zaznaczamy ją i przesuwamy na środek okna. Escape wychodzimy z funkcji. Została nam jeszcze miska WC oraz przycisk. Więc wejdziemy w bazy, zaznaczymy je wszystkie i wpiszemy Carlo Mini. Sadzec, który nas interesuje, jest tutaj. Jeżeli chodzi o tryb przesuwania, zaznaczamy jako ściana. Ustawimy sobie inny kąt i przesuwamy do ściany. Puszczamy lewy przycisk myszy, Escape, wychodzimy z funkcji. Następnie wpisujemy nasz przycisk. Przycisk będzie się nazywać Accento Circle. Będzie to szkło białe, więc ponownie zaznaczamy i przesuwamy do naszego pomieszczenia. Escape, wychodzimy z funkcji. Miska oraz przycisk zostały wstawione. Na ścianie obok zabudowy WC zamontujemy grzejnik. W tym celu wybierzemy firmę, która jest producentem grzejników. Będzie to na przykład ta i wpiszemy jego kod w wyszukiwarce. Będzie to CPV 2180-10. Jest to grzejnik, który nas interesuje, więc ustawimy sobie ładnie nasz widok. Zostawiamy sobie tryb przesuwania ściana, zaznaczamy i przesuwamy do naszego projektu. Jeżeli potrzebujemy, możemy grzejnik trochę podwyższyć. Escape, wychodzimy z funkcji. Odszukamy jeszcze akcesoria łazienkowe, użyjemy ich w projekcie. Będą to na przykład akcesoria łazienkowe firmy Omnires. Wybierzemy sobie Artline, więc skorzystamy z tego, wybierzemy uchwyt na papier, zostawiamy tryb przesuwania ściana i przesuwamy sobie obok naszej zabudowy WC. Możemy trochę obniżyć. Escape, wychodzimy z funkcji. Ustawimy widok na tę zabudowę i skorzystamy ze szczotki do WC. Przenosimy tutaj do narożnika. Escape, wychodzimy z funkcji. Z tej strony użyjemy wieszaków, więc korzystamy z wieszaka na ręcznik kąpielowy, więc zaznaczam go i przenoszę na tę ścianę. Mogę oczywiście go podwyższyć. Escape, wychodzę z funkcji. Z tej strony użyję haczyków mniejszych, na przykład takich podwójnych. Również wybieram kolor pozłacany i przenoszę na tę ścianę. Escape, wychodzę z funkcji. Kolejny wieszak mogę przesunąć również za pomocą przenoszenia do naszego projektu, jak również mogę przybliżyć, zaznaczyć i Ctrl+C oraz Ctrl+V skopiować w odpowiednią stronę, w lewo albo w prawo. Ja skopiuję w lewą stronę
lewym przyciskiem myszy potwierdzam kopiowanie, Escape wychodzę z funkcji. To samo zrobię z tej strony. Przerzucę jeden wieszak, Escape wyjdę z funkcji, zaznaczę i przesunę trochę niżej oraz przesunę lekko w prawo. Escape wychodzę z funkcji. Wieszaki mamy gotowe. Możemy teraz zająć się oteksturowaniem naszych obiektów 3D. Wejdziemy w materiały i wybierzemy teksturę drewna, która będzie pasować do naszego projektu. Zejdziemy na dół i zobaczymy, gdzie jest odpowiedni dla nas odcień. Wybierzemy na przykład ten i przeniesiemy na nasz blat. To samo zrobimy z drzwiami. Teksturę możemy przenieść tak jak na blat, jak również możemy za pomocą narzędzia pobierania materiału pobrać materiał z blatu i za pomocą narzędzia nanoszenia materiału na obiekt przenieść na przykład na drzwi oraz ościeżnicę. Escape wyjdziemy z funkcji, zaznaczymy drzwi oraz ościeżnicę i obrócimy o 90 stopni naszą teksturę. Klawiszem Enter potwierdzimy nasz wybór. Escape wychodzimy z funkcji. Wrócimy jeszcze do ściany umywalkowej. Wśród materiałów standardowych wybierzemy lakier w kolorze białym matowym i przeniesiemy na ramę lustra. Jeżeli chodzi o samo lustro, zaznaczymy je i jak widzimy jasność ma tylko 50 jednostek. My akurat zwiększymy na przykład do 88. Enter potwierdzimy nasz wybór i lustro już mamy gotowe. Jak widać na naszej ścianie umywalkowej, granatowe płytki jeszcze potrzebują przesunięcia, więc zaznaczę je. Prawy przycisk myszy, przesuń obszar i wyrównam fugi ciemnej i jasnej ściany. Escape wychodzą z funkcji. Tekstury mamy gotowe, więc wyjdziemy z wizualizacji i jeżeli chodzi o kolejne kroki, to zostało nam jeszcze zaprojektowanie oświetlenia oraz zrobienie tła za oknem. Jeżeli chodzi o oświetlenie, wejdziemy w elementy wnętrzarskie. Możemy tutaj również wybrać producent typ, producent zestaw, typ oraz typ standardowy. Ja wybiorę tryb standardowy aktualnie. Kolejnym wyborem będzie oświetlenie oraz lampy sufitowe. Wybieram lampę, która mnie interesuje. Jeżeli chodzi o poziom ustawienia, jest to 2600. Zostawiam punkt i kąt i klikam na wstaw. Zmniejszę może okienko i zaznaczam wstaw. Wstawiam w tym miejscu, w naszym suficie podwieszonym. Lewym przyciskiem myszy jeden raz klikam, wybierając miejsce, natomiast drugi raz klikam lewym przyciskiem myszy, żeby ustawić kąt obrotu. Pierwszy halogen mam wstawiony. Zaznaczam go, wybieram spod prawego przycisku myszy i rozwiniętego menu kopiuj i klikając lewym przyciskiem myszy kieruję myszką w dół i kopiuję o co 650 mm. Więc wpisuję 650, Enter. Kolejny wymiar to będzie 1300, Enter. Kolejny natomiast 1950, Enter. Prawym przyciskiem myszy kończymy kopiowanie. Jeżeli widzimy, że nasze halogeny nie rozłożyły się symetrycznie, możemy je zaznaczyć, wybrać z menu przesuń 2 punkty i przesunąć bardziej symetrycznie. Oświetlenie w suficie podwieszanym mamy już gotowe. Przejdziemy do oświetlenia przy samym prysznicu, więc ponownie wejdziemy w elementy wnętrzarskie. Tym razem wpiszemy w wyszukiwarce Mr. Cute. Wyświetlamy wszystkie elementy i wybieramy odpowiednie dla nas. U nas to będzie Mr. Cute Round White, więc zaznaczam naszą lampę. Poziom wstawienia 2800 punkt i kąt i wstawiam przy drzwiach prysznicowych. Będzie to w tym miejscu. 2 razy lewym przyciskiem myszy. Zaznaczam po raz kolejny. Prawy przycisk myszy kopiuj i kieruję myszką w dół. Po raz kolejny wpisuję wymiar 650 mm, Enter. Kolejny wymiar, czyli wielokrotność 1300 mm, Enter oraz 1950, Enter. Prawym przyciskiem myszy kończę kopiowanie.
Została nam jeszcze do wstawienia lampa nad samą wanną, więc ponownie w elementy wnętrzarskie i w wyszukiwarce wpiszemy Mary L. Wyświetlamy wszystkie elementy. Nas interesuje lampa wisząca, więc zaznaczam ją. Poziom wstawienia bez zmian 2800, punkty i kąt i wstawiam nad samą wanną. Wybieram środek wanny, lewym przyciskiem myszy i lewym przyciskiem myszy potwierdzam wstawienie. Escape wychodzę z funkcji i wchodzimy w wizualizację, żeby zobaczyć, jak prezentuje się nasze oświetlenie. Jeżeli chodzi o takie oświetlenie wewnątrz sufitu podwieszonego, jeżeli je przybliżymy scrollem, zobaczymy, że jest tutaj niewycięta dziura, tak jak było w przypadku umywalki. Więc zrobimy tak samo jak poprzednim razem. Zaznaczymy naszą lampkę, sufit podwieszany, prawy przycisk myszy i wytnij otwór. Jak widać, pierwszą lampkę mamy wyciętą. Przystępujemy do drugiej. Trzecia. Oraz ostatnia. Jak widać, lampki już mamy gotowe, więc zostało nam jedynie tło za oknem. Wyjdziemy z wizualizacji. Za pomocą ścieżki wyrysujemy szkic obudowy. Gdzieś mniej więcej za oknem, na szerokości ściany, za którą będziemy tło tworzyć, klikamy lewym przyciskiem myszy i mniej więcej w tym miejscu klikamy drugi raz lewym przyciskiem myszy, prawym kończąc rysowanie. Wchodzimy w elementy dowolne, klikamy na naszą ścieżkę i wybieramy obudowę. Poziom zaznaczymy jako -1000, natomiast wysokość zaznaczymy na przykład na 5000 mm. W warstwie zmienimy jako tło, natomiast opcję płytek tym razem odznaczamy. Rysujemy. Wchodzimy w wizualizację i jak oddalimy nasz projekt, zobaczymy, że tło znajduje się faktycznie za ścianą z oknem. Możemy zbliżyć nasze pomieszczenie, za pomocą ukrywania elementów ukryć chwilowo okno, Escape wyjdę z funkcji, wejdziemy następnie w materiały, w widoki i wybierzemy widok, który przerzucimy na nasze tło. Na przykład taki, przerzucamy lewym przyciskiem myszy i jak widzimy rozłożyło ono się nierównomiernie. Więc zaznaczamy 2 razy lewym przyciskiem myszy nasze tło, podświetliło nam się z prawej strony i rozmiar dopasowujemy do naszej wielkości tła. Jeżeli chodzi o przesuwanie, możemy zaznaczyć przesuń i za pomocą suwaków przesunąć nasze tło w prawo, lewo, góra, dół. Jeżeli widzimy, że rozmiar nam jeszcze nie odpowiada, szerokość możemy zmienić ręcznie, na przykład na 5000 mm. Jak widzimy, wygląda teraz to znacznie lepiej. Po raz kolejny troszeczkę przesuniemy. Escape wyjdziemy z funkcji. Z powrotem pokażemy ukryte okno i jak widać, mamy już wszystko gotowe. Jeżeli chcemy, możemy jeszcze wyposażyć nasz projekt w elementy dekoracyjne, więc zrobimy to również u nas w projekcie. Po dekorowaniu naszego projektu możemy już przejść do naszego oświetlenia. Jeżeli chodzi o światła, znajdują się one w tej zakładce, więc klikamy w nie lewym przyciskiem myszy i jak widzimy, pojawiają nam się halogeny użyte w naszym projekcie, świetlówki, jeżeli są oczywiście, światło punktowe, słoneczne oraz powierzchnie świecące. Gdybyśmy chcieli zrobić scenę dzienną, to polecam halogeny wszystkie zaznaczyć i wyłączyć, żeby nie świeciły, gdyż wystarczy nam światło słoneczne. Escape wyjdziemy z funkcji. Gdybyśmy chcieli halogeny posegregować według funkcji, możemy wejść w literkę N, czyli numerację i zobaczyć, które halogeny, które mają numer. Jeżeli chodzi o halogeny przy naszych drzwiach prysznicowych, jak widzimy jest to 9, 10, 11 i 12. Więc zaznaczamy 9 za pomocą Shift do 12, prawy przycisk myszy i przenieść do nowej grupy.
Tę grupę możemy zmodyfikować, jeżeli chodzi o nazwę, więc zmieniamy nazwę na przykład na prysznic i potwierdzamy nasze zmiany. W tym przypadku łatwiej nam będzie zmieniać i ustawiać światło w razie potrzeby, jeżeli byśmy chcieli je zmodyfikować. Gdybyśmy wyszli z wizualizacji, zobaczymy, że mamy w projekcie takie 4 słoneczka. Jest to oświetlenie, które automatycznie pojawia się po włączeniu pierwszej wizualizacji i jest to światło, które automatycznie pojawia się w naszym projekcie. Możemy to światło zaznaczyć, możemy je przesunąć, skopiować, jak również usunąć. Wrócimy więc do naszej wizualizacji. Będąc w oświetleniu, czyli wracając do oświetlenia, zaznaczyliśmy halogeny, wyłączyliśmy je. Tak samo zrobimy ze światłem punktowym. Wyłączymy, ponieważ będzie ono nam w tej chwili niepotrzebne, natomiast włączymy światło słoneczne. Jeżeli chodzi o emitery, wrócimy tylko zaraz do światła słonecznego, natomiast emitery możemy również zobaczyć, które gdzie się znajdują. Na przykład światło nasze nad wanną posiada emiter numer 2. Wiemy, że nie będziemy chcieli z niego korzystać, więc możemy je wyłączyć. Jeżeli zaznaczymy również lampę samą w sobie, przejdziemy do warstw, które się znajdują w niej i zaznaczymy na przykład punkt świetlny. Ten punkt świetlny możemy wyłączyć. Emisję oświetlenia zrobimy na 0 i w tym momencie wiemy już na pewno, że nasza lampa nie świeci. Escape wyjdziemy z funkcji. Jeżeli chodzi o emiter 1, jeżeli klikniemy na niego, zobaczymy, że jest to emiter okna, którego zmieniać nie będziemy. Tak samo emiter 3, czyli jest to podświetlenie naszego tła na zewnątrz. Emiter 4 to nic innego jak nasze oświetlenie LEDowe. Celowo je zostawimy, żeby ładnie nam pojawiło się w naszej wizualizacji. Escape wyjdę z funkcji, oświetlenie mamy już gotowe, jedynie co zmienimy to światło słoneczne. Zaznaczając światło słoneczne, z prawej strony, tak jak zresztą przy każdym oświetleniu, pojawiają nam się właściwości światła. Kolor naszego oświetlenia ma lekko żółty, natężenie 100%, które zmniejszymy chociażby do 20 mniej więcej 5. Wysokość możemy zmienić patrząc wewnątrz pomieszczenia, jak wygląda, tak samo rozmiar. Kierunek natomiast możemy zmienić również z poziomu patrzenia przez okno. Widzimy, że pojawiło się słoneczko tutaj, natomiast łatwiej będzie, jak wejdziemy na dole w widoki i wybierzemy na przykład widok z góry. Wybierając widok z góry i wyłączając w tym momencie numerację powierzchni świecących, widzimy, gdzie znajduje się nasze oświetlenie słoneczne. Więc zaznaczając je jak tutaj, możemy zmienić kierunek i będziemy bardziej widzieć, gdzie się porusza. Wysokość możemy trochę obniżyć, rozmiar zwiększyć na przykład do praktycznie maksymalnego. Żeby wiedzieć, gdzie padają promienie naszego Słońca, możemy zaznaczyć na przykład blat, prawy przycisk myszy i zaznaczyć Słońce świeci na obiekt. Wrócimy do naszego widoku 3D. Escape wyjdziemy z funkcji i ustawiając widoki, możemy już sobie zaplanować, jak będą wyglądać nasze wizualizacje. Wejdziemy więc w render profesjonalny, obniżymy trochę pasek na dole i możemy zobaczyć, co możemy tutaj zmienić. Wybieramy Path Tracing, a na dole mamy ustawienia globalne. Zmienić możemy precyzję GI, próbki piksele oraz filtr wygładzający. Jeżeli chodzi o dodatkowy checkbox, jest to redukcja szumu, którą możemy włączyć w czasie renderowania, jak również po jego zakończeniu. Jeżeli chodzi o sam Path Tracing i jego ustawienia, możemy renderować aktualny widok, jak również wybrane widoki wśród tych, które będziemy za chwilkę zapisywać. Jeżeli chodzi o rozdzielczość, automatycznie jest ustawiona rozdzielczość widoku. Polecam na wstępie zaznaczać 1920 na 1080. Jeżeli chodzi o tonacje barwne, w trakcie, jak również przed i po renderingu możemy zmieniać ekspozycję, kontrast, gammę, redukcję jasności, jeżeli zajdzie potrzeba, balans bieli oraz nasycenie barw. Oprócz tego dostępne są filtry. Wstępnie zawsze jest wybrany standardowy, natomiast możemy wybrać
jeden z wielu dostępnych i dopasować do naszego pomieszczenia. Jeżeli chodzi o same widoki, możemy ustawić sobie na przykład taki pierwszy widok, pamiętając o tym, żeby takie widoki ustawiać równo. Jeżeli mamy problem z ustawieniem prawidłowych widoków, możemy zawsze skorzystać z siatki trójpodziału. Wtedy pomoże ona nam na pewno precyzyjniej ustawić kąt. Wyłączymy siatkę, przykładowo pierwszy widok mamy już ustawiony i dodajemy go za pomocą Dodaj widok. Taki widok możemy modyfikować, możemy również zmienić jego nazwę. Mając pierwszy widok, możemy przejść do kolejnego, na przykład z tej strony i dodać kolejny. Przejdziemy następnie do naszej zabudowy WC i dodajemy kolejny widok. Spróbujemy włączyć na przykład na pierwszym naszym widoku render profesjonalny. W tym celu odnajdujemy przycisk Start i klikamy lewym przyciskiem myszy. Jak widać, włącza nam się światło, postępuje tutaj pasek na górze i czekamy na pierwszy podgląd naszej wizualizacji. Możemy powiększyć okno na dole, w którym pojawia nam się nasz projekt i zobaczyć wstępnie, jak wygląda. Możemy zmienić filtr na przykład na Advantix. Wtedy zobaczymy, jak automatycznie zmienia się widok naszego pomieszczenia. W czasie renderingu możemy również zmieniać tonacje barwne, możemy również obniżyć nasz widok, zaznaczyć odpowiednią teksturę, zmienić ją, poprawić na przykład jej właściwości, nanieść tę teksturę za pomocą narzędzia pobierania oraz przenoszenia na inne materiały. Również możemy dokonywać zmian w kolorach. Jak widać, automatycznie też zmienia się nasz podgląd. Przesuwając widok, będzie również on się zmieniać na dole. Po skończeniu takiej wizualizacji możemy folder zapisu zmienić. Na przykład klikając na folder zapisu, możemy zmienić miejsce na komputerze. Wchodząc w nasze widoki, w ustawienie sceny i przechodząc do kolejnego widoku, widzimy, że każdy z nich jest w trakcie renderowania. Możemy obniżyć nasze okno, zaznaczyć jeszcze raz blask, sprawdzimy, słońce świeci na obiekt, Escape wyjdziemy z funkcji, ponownie włączymy sobie rendering profesjonalny i zobaczymy, w którą stronę będzie skierowane nasze słońce. Jeżeli nie widzimy jego promieni, zaznaczymy jeszcze raz światło słoneczne, wysokość możemy zmienić i zobaczyć, jak się będzie prezentować po raz kolejny kierunek oraz rozmiar. Jak widać, słońce nam się pojawiło. Możemy jeszcze zmienić natężenie. Kolor zostawimy bez zmian. I w tym momencie już mamy praktycznie gotową wizualizację, którą za chwilę możemy zapisać i przedstawić naszym inwestorom. Dziękuję Państwu za uwagę.